Dzień dobry, witamy. Proszę siadać się, rozgościć. Rozmawiamy sobie właśnie o rybkach. Aktualnie na tapecie mamy koi karpiki. O, takie coś, nie? Takie coś. A ja sobie zrobię takie oczko, nie? Jest. Tutaj wcale nie są takie drogie. Tutaj w każdym dołku możesz takie coś zrobić. Jak masz dołek, trochę wody, to możesz sobie takie ryby robić. Bo to wiesz, to w sumie one to nie są rasowe ryby. Rasowe, ja nie wiem, w Japonii są chyba tylko rasowe koi, nie? Mogę się mylić, ale z tego co wiem, to Japonia przoduje w tych rasowych koi. I w karasiach oczywiście. Sztuczna inteligencja, sztuczna inteligencja sprawdza ludzi, czy są ludźmi. Kurwa. Gdzie my popadli? Co jeszcze będzie? O, tu wysyłają, na wystawę wiozą. Tutaj też są hodowcy karpia koi, wiesz. No, tutaj kupują. Ja byłem w paru takich, ja byłem w paru takich hodowlach koi. To są te możliwości, ja jestem, wiesz, ja jestem możliwość rybak z wykształcenia, nie? To jak nieraz idę na obiekt rybacki tutaj, ja to stwierdziłem parę dużych obiektów rybackich, naprawdę dużych, przymorskich, później właśnie takich obiektów, gdzie koi były, gdzie koi hodują, to można zrobić taką produkcję, że możesz setki ton, możesz tony rocznie ryby robić, bo tu jest cały czas ciepło. Problem jest tylko jeden. Gdzie tą rybę sprzedasz? Nahodować możesz jej w opór, ale gdzie ją sprzedasz? Zbyt. Nie ma zbytu. Tak jak widziałeś, że w każdej przy domowej sadzawce masz rybę, nie? W każdej przydomowej sadzawce masz rybę, a rozumiesz, dlatego na przykład w sklepie ryby rzadko kto kupuje. Jedynie ci, co mają jakieś tam knajpiki, albo tacy, wiesz, co no, na ulicy robią, to ci nakupią. Ci kupią. Ja często też gdzieś tam w jakichś ozdobnych sadzawkach też spotykam dużo koika. Takie akwarium sobie zrób, zobacz. Takie kolosy by ci tam pływały. Z 5000 litrów. Taki baniak z 5000 litrów i byś miał. Trochę większą pompkę. Najgorzej, że nie możesz mieć roślinności, nie? Bo one ci zeżą wszystko. To jest taki karpik. One się jakoś nazywają, nie wiem, skrzydła anioła, czy jakoś taką mają. Ale mamy dzisiaj wieczór, nie? Zapraszam wszystkich do komentowania. Wchodźcie, nie bójcie się. Krzesełka w kantorku. No wiadomo, że akwarystyka to za dużo grzebania. No i tutaj oczywiście w krajach tropikalnych bardzo, bardzo często można spotkać taki widoczek. Nie? To akurat przy karpiach, bo tilapie to by się uchowały. Chodzi o to, że momentalnie ci wpada jakiś robal,
jakiś robal ci wpada i ci całą rybę wytłucze. Bo zbyt gorąca woda, pompka się wyłączy, woda powyżej 30 stopni się zrobi i wszystkie karpiki ci pójdą. Dlatego tutaj bardzo są, wiesz, ta hodowla sumów na przykład, bo one są odporne na brak tlenu, nie? Albo te górami na przykład. Górami jest bardzo popularne, bo górami w ogóle nie potrzebuje tlenu z wody, tylko bierze większość tlenu bierze z tego, z atmosfery, nie? O, co jakbyś miał dobrą taką, wiesz, hodowlę tych koi, z Japonii do ciebie chłopie latali tutaj, grube tysiące by to kosztowało. Jaki jest problem? Problem Indonezji polega na tym, że nie, nie wyślą ci ryby, nie wyślą ci ryby. Oni nie mają jakiegoś szczególnego transportu, na przykład kupiłbym sobie ryby w Polsce z Indonezji, nie? Jakbym na przykład kupił ryby do Polski w Japonii, to w Japonii jest specjalny taki serwis, w którym do przewożenia zwierząt. Oczywiście dozwolonych zwierząt i tak. I teraz tak. Ja kupuję z jakiejś tam firmy takiej, wiesz, profesjonalnej karpie koi. Ja jestem w Polsce i chcę, żeby te karpie koi trafiły do mnie do Polski. To oni mają tak transport zorganizowany, że przewiozą ci je w workach z tlenem, no, jak to się nazywa, w pojemnikach zamykanych, tych stropianowych, w lodzie, nie? Chodzi o to, że te ryby tam nie zamarzną, bo ten lód jest na zewnątrz. Chodzi o to, żeby utrzymać stałą temperaturę, dajmy. Teraz leci specjalny samolot z takim towarem, przywozi to, no to wiesz, nie leci bezpośrednio do Polski, tylko tam ma jakieś międzylądowania i tego. Także firma ci zabezpiecza to, że możesz sobie, nie musisz, wiesz, jechać po te ryby, kupić i wieźć je gdzieś samochodem, przylecą normalnie, tak jak tulipany z Holandii lecą na wszystkie kontynenty świata. Tak, ryby koi, karpie ci z Japonii przysłać. Oczywiście za odpowiednią opłatę. Pocieszmy oko takim stawikiem. Wiesz, ja sobie taki stawik zrobię, nie? Ja sobie taki stawek zrobię, no jak znajdę miejsce, to ja będę sobie siedział i będę sobie pił herbatę i sobie patrzył na te karpie. Jaka to szkoda, nie? Jak przychodzisz rano, a tu pizdziec. Nie ma. No i takie to widziałem w Anglii, miałem takie. Na to mówili ghost, duchy. Na te białe mówili duchy, bo to wygląda z góry jak szkielet, nie? Te białe takie. Mówili to w Anglii się ghost nazywały. Czy ghost, no, duch. To wygląda jak taki duszek. Z góry patrzysz, to wygląda, wiesz, taki duszek niby. Z tym grochem? A ty wiesz, jak on tak nam powiedział, to jak my żeśmy to kupili jako chłopaki? Wiesz, jak takie chłopaki on nam to powiedział, to... No, ale chodziło o to, że on się może ślizgnąć, może ileś tam metrów przejść normalnie po ziemi i się jak wąż. On też nie ma problemu, żeby sobie pooddychać trochę powietrzem atmosferycznym, nie? Dwa torfowiska, no. Tylko, że to jedno torfowisko to było takie może gdzieś z 5 hektarów jezioro torfowe, nie? Z 5 hektarów takie jezioro torfowe, że jak się wkładało tam kija, tam 5 metrów torfu i jeszcze ten kij wchodził, nie? No i drugie było mniejsze. One ze sobą graniczyły dosłownie 2-metrową, czy nawet metrową taką groblą, nie? Taką tego. I teraz te jedno jezioro ktoś wymyślił, że to jedno jezioro trzeba osuszyć, bo oni coś tam chcieli budować. I teraz jedno jezioro trzeba osuszyć, bo coś tam.
i do dziś osuszyli to jezioro i do dzisiaj pewno tam nic nie ma. Nie? To wiesz co, to jak woda zaczęła uciekać z tego jeziora, zaczęło wysychać, bo oni je osuszali, spuszczali z niego wodę, to węgorze normalnie przez tą grobelkę, one wiedziały, bo one tam czuły przesiąk wody, czuły te drugie jezioro, no nie? Ono przez te jezioro normalnie jeden na drugim, ale to w nocy, w dzień nie. Jeden na drugim, normalnie tam setki tych węgorzy przeskakiwało przez tą groblę, przechodziło, żeby wpełznąć do tego jeziora obok. Ja tam w biały dzień na żywca to łapałem takie węgorze po 80 centymetrów, dosłownie. Biały dzień, tyle węgorza tam było. No. Węgorz to jest cwaniak. Jak byłem, byłem w wylęgarni, miałem tam zajęcia w wylęgarni, dajmy na to, tak? W wylęgarni mieliśmy takie małe szczupaczki, takie przezroczyste, te monte. Listki wierzbowe się nazywały, te monte, te larwa tego węgorza, tak? Europejskiego. Takie małe, przezroczyste. Szkliste to się nazywa. Mieliśmy w takich aparatach i później z tych aparatów rozwoliliśmy je gdzieś tam nad jeziora. Zarybialiśmy po prostu tym monte, nie? Tym małym węgorzykiem. No ale wiadomo, że w tych wylęgarniach gdzieś te węgorzyki tam uciekły z tych przy czyszczeniu słoi tam tego, to gdzieś one tam pouciekały i dostały się do tego strumyczka, co już wychodzi z wylęgarni, co już odchodzi z wylęgarni, no nie? No i on dalej, ten strumyk odchodził z wylęgarni i szedł już na stawy. Szedł na stawy, tam było przesadki pierwsze, drugie, później na stawy towarowe. I ludzie się zawsze dziwili, kurde, mówię, skąd tyle tego węgorza się bierze, bo ten węgorz, jak już przychodził na niego czas, on podchodził pod tą samą wylęgarnię, tylko że on już był wtedy, on już urósł, on już był duży, on już był dorosły. On podchodził pod tą wylęgarnię. Z tej wylęgarni, z której wyszedł, niby się wychował, przychodził z powrotem pod prąd. To nieraz na ścianie wylęgarni, bo ona nie była prosto, zawsze tam były jakieś, wiesz, jak to spoiny, nie? Gdzieś tam jakieś nierówności, to nieraz normalnie węgorz był tak jak spoina idzie, to tak był wygięty, żeby się dostać do góry, do tego źródełka. Takie jaja węgorze wyprawiały. To duże węgorze, nie? Bo to już takie dorosłe. I co roku tam tak jak to one przychodziły, bo nie wiadomo ile ich uciekło, nie? Tych węgorzy. No, takie mieliśmy cudeńka. Węgorzami. Dużo. O, to jaki ładny. Szydło anioła, czy jakoś tak to się... Tutaj jest butterfly, motyl. Platynowy motyl. Carp koi. A jakbyś miał takiego w domu, nie? Takiego butterflyka. Ryby to są fajne stwory, nie? Nikt mi nie powie, że te ryby to są fajne stwory. Można takie krzyżówki ryb robić. Nieraz mi się udało zrobić takie krzyżówki ryb, tam pokrzyżowałem jakoś te liny, to mi kolorowe powychodziły takie, różnego rodzaju ciapki. Bawiłem się w takie, wiesz, w te kolorowe rybki. W karasie się bawiłem kolorowe, czokuny, szubuny, dziekuny i inne takie, to się bawiłem. Później się bawiłem w jazie złotą orfę i w liny czerwone, nie? Hodowałem. Woda wierzchem płynie. Tutaj zobacz, jakie ładne gościu sobie zrobił, nie?
Jakie byś co zrobił? Robisz takie? No ale to tylko jedna szyba.